Dzisiaj przedstawię krótką historię święta pracy dnia 1 maja. W części drugiej omówię wzrost PKB w Chinach oraz ożywienie handlu zagranicznego mimo niestabilnej sytuacji z cłami narzucanymi przez USA. Genezą 1 maja jest Chicago. W roku 1886 to właśnie tam powstała iskra, która zapaliła świat. Historia święta pracy sięga 1 maja 1886 roku w Chicago, gdzie robotnicy domagali się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Protesty przerodziły się w zamieszki, znane jako Haymarket Riot, podczas których zginęło kilku demonstrantów. Wydarzenia te stały się symbolem walki o prawa pracownicze. W 1889 roku druga międzynarodówka ustanowiła 1 maja Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy, aby upamiętnić te wydarzenia. W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce w 1889 roku, jeszcze pod zaborami. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku święto było obchodzone przez różne ugrupowania polityczne i związki zawodowe. Od 1950 roku 1 maja stał się oficjalnym świętem państwowym. Organizowano wtedy obowiązkowe pochody pierwszomajowe, które miały charakter propagandowy i były wyrazem poparcia dla władzy ludowej. Po 1989 roku, wraz z przemianami ustrojowymi, obchody Święta Pracy straciły swój oficjalny państwowy charakter. Dziś 1 maja jest dniem wolnym od pracy i okazją do refleksji nad prawami pracowniczymi oraz częścią tzw. majówki, czyli długiego weekendu majowego. 1 maja obchodzony jest jako święto pracy w wielu krajach na świecie, choć forma obchodów różni się w zależności od tradycji lokalnych. Na przykład we Francji obdarowuje się konwaliami, w Niemczech organizuje festyny, a w Grecji puszcza latawce. Święto pracy to nie tylko dzień wolny od pracy, ale przede wszystkim okazja do przypomnienia sobie o historii walki o prawa pracownicze i znaczeniu solidarności wśród ludzi pracy. A teraz co piszą media chińskie w ostatnich 48 godzinach? Media informują o stabilnym wzroście PKB w pierwszym kwartale. Global Times informuje, że w pierwszych 3 miesiącach 2025 roku PKB Chin wzrosło o 5,4% rok do roku, co świadczy o pewnym starcie i przyspieszeniu rezultatów wysokiej jakości rozwoju. Global Times również dodaje, że nastąpiło ożywienie przemysłu i handlu zagranicznego. Wartość dodana przemysłu wzrosła o 6,5%, zaś eksport zwiększył się o 6,9%, co po raz 8 z rzędu utrzymało wartość obrotu towarowego powyżej 10 bilionów juanów. Chiński rząd utrzymał deficyt budżetowy na poziomie 4% PKB, przeznaczając na pierwszą połowę roku ponad 5,5 biliona juanów, by wesprzeć lokalne inwestycje i projekty infrastrukturalne. Równocześnie 4 największe banki państwowe planują wpompować w sektor prywatny co najmniej 6 bilionów juanów kredytów i obligacji na najbliższe 3 lata. Polityka monetarna i rynki finansowe. Ludowy Bank Chin pozostawił w kwietniu referencyjne stopy LPR bez zmian, podkreślając ostrożne, ale gotowe do działań podejście do stymulowania gospodarki, gdy zajdzie taka potrzeba. Global Times donosi też o rosnącym zainteresowaniu międzynarodowych instytucji, m.in. Neuberger Berman, DBS, rynkiem obligacji i akcji chińskich, utrzymujących nadwyżkowe ratingi dla Chin ze względu na stabilność makroekonomiczną. W połowie marca Global Times opublikował wytyczne integrujące narzędzia finansowe, inwestycje, kapitałowe ubezpieczenia w celu wsparcia przedsiębiorstw naukowo-technologicznych na każdym etapie rozwoju. Dodatkowo agencja chwaliła rosnący udział wartości sektora wysokich technologii w całkowitym PKB oraz wzrost inwestycji w cyfrowe i zielone finansowanie. Sumując, wkrótce może się okazać, że mimo embarga na najnowsze mikroprocesory, Chiny poradzą sobie doskonale, wytwarzając własne produkty, nie odbiegające jakością od konkurencji, a tym samym pozostawią świat daleko w tyle.